Niczym Internet Explorer rozpoczynamy speedcubingowe podsumowanie września. Zapraszamy na nie wraz z Prianem Kalaparczykiem. Na światowej arenie działy się takie rzeczy, o których świat sportowego układania kostki Rubika na czas jeszcze nie słyszał. Podsumowanie rozpoczynamy od wyrównania rekordu świata w średniej w konkurencji 3×3. Przypomnijmy, że 30 lipca w Warszawie Tymon Kolasiński jako pierwszy zawodnik w oficjalnej historii speedcubingu przebił w średniej barierę 5 sekund. Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź Maxa Parka. Amerykanin już raz zabrał ten rekord Polakowi o 1/100, a teraz, no właśnie, zbliżył się na jeszcze mniejszy dystans, a mianowicie wyrównał czas, osiągając średnią 4,86, a zatem pierwszy raz w historii ranking średniej w 3×3 musi pomieścić aż dwa nazwiska na pierwszym miejscu. Dokładną analizę ułożeń Parka na swoim kanale przeprowadził Grzesiek Pacewicz. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego materiału, to link znajdziecie w opisie. To jeszcze jedno szybkie polecenie. W siedzibie The Cubicle doszło do niezwykłego spotkania. W jednym pomieszczeniu, przy stagmatach, ramię w ramię usiedli obok siebie aktualni rekordziści świata w 3×3. I do tego filmu wstawiam wam link w opisie. Przyznam wam szczerze, że przez całą długość tego materiału uśmiech nie schodził mi z twarzy. Wracamy do oficjalnych rankingów, ale nie zmieniamy bohaterów. Zarówno Max, jak i Tymon pokazali, na co ich stać w konkurencji 7×7. Park na zawodach Marshall Cubing September ustanowił rekord świata zarówno w singlu, jak i w średniej, do czego w nawiasie mówiąc już nas przyzwyczaił. Pojedyncze ułożenie to poprawa poprzedniego rekordu świata, który także należał do niego o 5 sekund. Czas 1:35,65 to pierwszy singiel w 7×7 poniżej minuty i 40 sekund, a średnia 1:42,12, czyli poprawa o 4 sekundy. To teraz Tymon i jego średnia 1:55,20 ustanowiona na Mistrzostwach Danii. I jak możemy przeczytać w podsumowaniu tygodnia na speedcubing.pl, podobno Tymon wykorzystał innowacyjną polską metodę treningu, jaką jest cykl Barana. Dla niewtajemniczonych rozwinął tą enigmatyczną metodę. Polega ona na nietrenowaniu danej konkurencji i pobijaniu w niej rekordów. Od lipcowych Mistrzostw Europy Tymon nie sięgał po 7×7, zmieniło się to jednak we wrześniu, a to w rezultacie dało nowy rekord Europy w średniej. Jestem ciekaw, jak ta dwójka poradziłaby sobie z takim potworem. Spokojnie, tylko na chwilę zboczymy z toru WCA na rzecz gałęzi cubingu, jaką jest slow cubing, a ta polega na kolekcjonowaniu i konstruowaniu nowych układanek. Ostatnio na Cubics Friends, grupie facebookowej zrzeszającej speedcuberów z całego świata, Damian Wilding pochwalił się konstrukcją, która może przysporzyć bólu głowy. Mowa o kuboidzie 3×3×9 w wersji Ghost Cube, czyli takiej, w której każdy element ma inny kształt. W Polsce także mamy takich pasjonatów, a należą do nich m.in. Mruk i Yahoo. Ich kanały znajdziecie w opisie. Sprawdźcie je koniecznie, bo jest tam bardzo dużo ciekawej treści. Wzrok członków grupy przykuł jeszcze jeden element na zdjęciu zamieszczonym przez Damiana. W tle widać kloka w wersji 5×5. A jak już przy kloku jesteśmy, to Jacob Chambers wyprzedził Caleba Trelforda, co równoznaczne jest z ustanowieniem nowego rekordu świata w średniej w konkurencji klok. Średnia Brytyjczyka wyniosła 3,56, a ta teoretycznie mogłaby być jeszcze lepsza, gdyby, uwaga, Jacob używał metody Caleba. Chambers podczas swoich rozwiązań obracał układankę na drugą stronę, co z jednej strony wydłuża czas ułożenia, ale z drugiej w pewien sposób można uniknąć błędów, które w kloku są niewybaczalne. Jak kończyć, to w wielkim stylu. Tą sentencję do serca wziął sobie Jacob, bo zwieńczył rekordową średnią równie rekordowym singlem. Może nie na skalę światową, ale europejską. Od 17 września singiel 3.16 znajduje się na pierwszym miejscu w europejskim singlu Clocka. I jak już pewnie zdążyliście zauważyć, to mamy takie konkurencje, które globalnie jednoznacznie wiążą się z danymi zawodnikami. Mam tutaj na myśli takie powiązania jak Big-Cube, Max Park czy Multi i Graham Siggins. Ostatnio na horyzoncie pojawiła się nam kolejna taka zależność, mam tutaj na myśli Scube, Zain Kanani. Amerykanin na zawodach Pretzelmania w stanie Pensylwania ustanowił nowy rekord świata w średniej, a ten Kanani zagwarantował sobie już po czwartym ułożeniu, gdy do średniej wszedł mu wynik 1,30. Ostatecznie średnia wyniosła 1,56, dzięki czemu Zain umocnił się na czele lidera, powiększając dystans do drugiego Cartera Kusali na 30 setnych. O ile w konkurencji 3×3 te same czasy pojawiają się stosunkowo rzadko, o czym przekonaliśmy się na wstępie tego materiału, o tyle w konkurencji 2×2 ta zależność jest już zupełnie inna, a te same czasy pojawiają się w miarę regularnie.
Dziś przyjrzymy się singlom w światowym rankingu 2x2, gdzie aż 11 zawodników uzyskało czas 69 setnych, 5 czas 68 setnych, 7 czas 66 setnych i tak dalej. A wynik Macieja Czapiewskiego 0,49 jak stał, tak stoi już od ponad 6 lat. Jednak na przodzie tabeli zaczęło się dziać sporo, a do tego przyczyniła się dwójka reprezentantów Stanów Zjednoczonych. O jednym z nich już dzisiaj mówiliśmy. Luke Garrett i Zain Kanani to obecnie WR3 i WR2 na świecie. Ale chronologicznie, 3 września na zawodach Cubing in Valley w Kentucky Luke Garrett otrzymał świętego grala wśród scrambli na 2x2, czyli pomieszanie, którego rozwiązanie składa się z 4 lub 5 ruchów. Luke to wykorzystał i wyrównał rekord Ameryki Północnej 0,51 z Samira Agarwala. Tym wyrównaniem nie cieszył się jednak długo, bo do głosu doszedł Zain Kanani, który 18 września otrzymał 5 ruchowca i wykorzystał go perfekcyjnie. Pobił poprzedni rekord o 1 setną, zbliżając się do rekordu świata na 1 setną. W kuluarach mówi się, że to był jeden z najtrudniejszych do zauważenia 5 ruchowców. A co za tym idzie, jak tylko Zain trafi na 4 ruchowca, to możemy spodziewać się kolejnego w tym roku historycznego przełamania. Zanim przejdziemy do polskich zawodów, to musimy zahaczyć o Azję, o której prawie zapomnieliśmy z powodu obostrzeń covidowych. Są tam jednak takie obszary jak chociażby Malezja, w której te obostrzenia zostały już zdjęte, a organizatorzy mają możliwość organizowania zawodów. A tam są zawodnicy głodni rywalizacji, którzy ustanawiając nowe rekordy Azji zbliżają się do rekordów świata. I tak Tristan Huayon miał szansę na pobicie WR-a w średniej w konkurencji Megaminx. Do aktualnego rekordzisty Leandro Martina Lopeza z Argentyny dzieliła go kara plus 2 sekund na jednym z ułożeń. Niemniej Tristan popisał się średnią 29,45, ustanawiając tym samym nowy rekord Azji i dopisał do tego singla 26,06, będącego trzecim najlepszym czasem na świecie. Dotychczas w Azji w konkurencjach typu Big Blind dominował Kai Jun Lin, ale nic nie trwa wiecznie. I tak się złożyło, że we wrześniu Hil Pong Yon Feng przerwał 8-letnią dominację Lina w singlu w 4 BLD i 6-letnią serię singlów w 5 BLD. Uzyskał kolejno czasy 1.18.05 i 2.32.30, a ten drugi wynik odczytywać można jako atak na rekord świata, chociaż brakuje mu jeszcze 11 sekund do Stanleya Chappella, ale ten już od 3 lat nie pobił swojego rekordu świata, a zatem może w końcu czuć oddech rywali na plecach. We wrześniu w Polsce odbyły się 4 speedcubingowe imprezy i 1 internetowa w ramach Pucharu Polski Online. A rywalizację we wrześniu rozpoczęliśmy na północy Polski, bo w Gdańsku, gdzie Adam Polkowski wrócił ze stacjonarnymi zawodami poza Mistrzostwami Polski po przerwie związanej z pandemią. Największą liczbę krążków zebranych po Gdańsk Open mógł pochwalić się Kacper Rafalski, który zgarnął po jednym z każdego koloru. Triumfatorem w konkurencji 3x3 okazał się Szymon Musiał, który w pierwszej rundzie wykręcił singla 4,95, zapisując się jako 4. Polak z SAP 5, a finałową średnią 6,43 poprawił swój rekord życiowy, stanowiący drugi czas w Polsce. Tym samym wydaje się, że wicemistrz Polski z 2021 roku wkroczył na najlepsze możliwe tory. I chociaż trudno mówić o zbliżaniu się do Tymona Kolasińskiego, to na pewno Szymon powiększa swoją przewagę nad innymi rodakami. Na kanale Ruby Trenera pojawił się materiał, który formą nawiązuje do dawnych lat UCubingu. Wszystkie ułożenia finalistów 3x3 na zawodach Gdańsk Open zebrane zostały w jednym filmie. Tak jak poprzednio, link oczywiście w opisie. W weekend 17-18 września w Polsce odbyły się równocześnie 2 speedcubingowe imprezy. Jedna w Rzeszowie, druga w Warszawie. Zarówno jedna, jak i druga była skierowana do różnych grup speedcuberów. Zacznijmy od stolicy. Na Szansa Cubing Open, zawody, które już po raz drugi zorganizowane zostały przez Cypriana Kalbarczyka w gmachu Pałacu Kultury i Nauki, zjechali zawodnicy specjalizujący się w konkurencjach blinderskich i w FM-ie. Najpierw o zawodniku z największą liczbą krążków. Dobrze wam znany Szwed, Daniel Wallin po raz drugi odwiedził Szansę i zgarnął 2 złota, srebro i brąz. Jak pewnie pamiętacie, 11 września zeszłego roku w Pałacu Kultury i Nauki padł ostatni rekord Marcina Kowalczyka w multiblindzie. Dokonał tego Krzysztof Bober. Rok później w tym samym miejscu Krzysiek poprawił swój rekord Europy o 1 punkt. Zatem telenowela, którą znacie z poprzedniego podsumowania, trwa dalej. Ale teraz nie 46, a 47 punktów stanowi liczbę do przebicia. Krzysiek podjął się także udanej próby na 60 kostek, a takiej pomyślnej jak na razie podjął się tylko Graham Siggins, aktualny rekordzista świata w tejże konkurencji.
Cykl barana już był, to może zatrzymajmy się przy prekursorze tej metody, Radomile Baranie, bo ten pojawił się na szansie, lecz tutaj nie możemy mówić o praktycznym zastosowaniu owego przygotowania się do startów. Radomił intensywnie trenuje układanie kostki Rubika w jak najmniejszej liczbie ruchów, a to przełożyło się na osiągnięty wynik, wyrównanie rekordu kraju w średniej. Tym samym wynik 22,67 widnieje teraz przy dwóch nazwiskach, Baran i Kalbarczyk. Teraz Rzeszów i 10. zawody z cyklu Ligi Cube for Fun. Aż 7 medali z tych zawodów wywiozła nasza multikonkurencyjna zawodniczka Magdalena Pabisz. Warto zaznaczyć, że rywalizacja na tych zawodach odbywała się w 7 konkurencjach. A co za tym idzie, Magda w każdej z nich wywalczyła medal. Konkurencję 3x3 wygrał tegoroczny wicemistrz Polski Radosław Marcinek. Mieliśmy także kolejne objawienie nowego pokolenia, tym razem w kloku. Maciej Skowroński popisał się znakomitym singlem 4:07, który równoznaczny jest z drugim najlepszym czasem w Polsce. A ten czas dał Maćkowi, który w tegorocznych Mistrzostwach Polskich w tej konkurencji zajął 4. miejsce, awans na 30. miejsce na świecie. Ostatnie wrześniowe, oficjalne zawody odbyły się w województwie opolskim, gdzie do Kędzierzyna-Koźla zjechał zespół organizacyjny Cube for Fun ze swoimi 11 ligowymi zawodami. Konkurencję 3x3 wygrał Gabriel Rejdych, a 3 medale każdy innego koloru wywalczył Łukasz Burliga. Na uwagę zasługuje czas Jakuba Hipszera w jego koronnej konkurencji, jaką jest Pyraminx. Poprawił on swój czas życiowy w średniej o 12 setnych. Do Tymona Kolesińskiego zabrakło mu 10 setnych. Gdyby to mu się udało, mówilibyśmy o nowym rekordzie nie tylko Polski, ale i Europy, który aktualnie wynosi 1,72. Zawody w Polsce zamykamy 5. tegoroczną odsłoną Pucharu Polski Online. Konkurencję 3x3, tak jak w Kędzierzynie, wygrał będący na fali Gabriel Rejdych, a w rankingu generalnym na czele niezmiennie Michał Krasowski, który już bez przeszkód z tak dużą przewagą jako lider dojedzie w tym roku na metę. Tuż za nim Bartłomiej Owczarek, a podium w generalce zamyka, no właśnie tutaj sprawa jest otwarta, bo aż 3 zawodników ma bardzo zbliżoną liczbę punktów, więc rywalizacja będzie bardzo zacięta, a są to Dawid Wójcik, Karol Piskorek i Tomasz Pietruszka. To podsumowanie kończymy ciekawostką, nie tyle sprzętową czy związaną z jakąś stroną, a bardziej dotyczącą rozwiązań, które dotyczą organizacji zawodów. Ogłoszone zostały zawody, które mają trwać nieprzerwanie aż 27 godzin, a ich nazwa Sleepless in Seattle zdecydowanie dowodzi temu, że nikt nie zmruży oka przez ponad dobę. Zawody zorganizowane zostaną w lutym 2023 roku, ale pomysł okazał się na tyle przebojowy, że jeszcze w tym roku w Hiszpanii zorganizowane zostaną analogiczne zawody o podobnym czasie trwania 24 godzin, a te już w grudniu tego roku. Jak pewnie zauważyliście, treści na kanale pojawiają się stosunkowo rzadko, a jest to związane z tym, że planuję pewnego rodzaju ewolucję tego kanału. Daję sobie jeszcze 3 miesiące do końca tego 2022 roku, żeby pomyśleć i rozwiązać pewne problemy, których chciałbym uniknąć w tym nowym 2023 roku. Dzięki za wyrozumiałość, dziękuję również, że zostaliście do końca, trzymajcie się i cześć!